nam przedszkole, szkołę, ogólnie całość. Na nowy sezon, ładnie. Tak kolorowo. I przy okazji, hej, witajcie w najnowszym vlogu. Eliasz odprowadzony, ogarnięcie się i ogólnie powiem wam, co dzisiaj będzie się działo. Z cyklu dzielnicowe obwieszczenia. Jakiś chyba nowy market się otwiera. Muszę sprawdzić, gdzie on w ogóle jest. Maty, fresh maty. I jakie mamy ceny tu? Koreańskie wypieki. Mamy papryczkę, a takie różne 100-gramowe warzywa za czona, czyli 1000, 10 sztuk za 10 000, owoce morza. Mamy warzywa, cebula, takie opakowanie, tu chyba jest 6-7 sztuk około za 3000. Gruszka koreańska za 10 000. O matko, za jedną? Tutaj mamy o, tanie. To są pomidorki za jedno opakowanie 4000 albo za 6000. Ostatnio pomidory znowu podrożały, więc to jest tanio. To też się wydaje tanio. 8000 za 2 kg Shine Muscat. Truskawki taniej niż w Imart za 9000. A mięso, cała rozpiska oczywiście królowa jedzenia. Bo lecimy razem z moim mężem na wycieczkę na Goje. On ma tam pracę i ja po prostu dodatkowo z nim pojadę. Teraz robię szybką pielęgnację, jakiś mini makijaż. Może nie będę w ogóle nakładała pudru, podkładu, bo skóra całkiem chyba nieźle wygląda. Ostatnio mam duże takie skoki do góry, jeżeli chodzi o moją cerę i wygląd. Naprawdę bardzo dobrze wygląda, chociaż ostatnio znowu dostałam wypryski, ale to wiem od czego, od maseczki. Niestety za duża ilość nawilżenia też szkodzi. Na to wygląda. Czekam teraz, niech lekko się wchłonie, toner i nakładamy nadal moją ampułkę z Goodalla. Już mam całkiem sporo wyrobioną. Zrobioną, raczej zużytą. Dzisiaj właśnie jedziemy na to Goje, może jakaś kawiarnia czy coś. Właśnie nie wiem, co mój mąż ma tam w planie do robienia, ale zobaczymy coś ciekawego. Dzisiaj temat filmiku to pewnie zobaczycie już po samym tytule, ale tym się zajmiemy, jak wrócę do domu z wycieczki. Pewnie będę musiała od razu wziąć Eliasza z przedszkola, więc mam nadzieję, że będę mogła wszystko wam pokazać ciekawego, co się pozmieniało u nas nie tylko w mieszkaniu, ale nowe rzeczy. Jedna z tych rzeczy to nawet taka, która już wcześniej mówiłam wam o tym, że chciałabym mieć i zaskoczenie dostaliśmy. Dobra, ale nie o tym. Troszkę się śpieszę, więc może będziemy się już widzieć na przykład w samochodzie, kiedy wsiądziemy na spokojnie, bo jeszcze muszę dopić moją kawę. Makijaż gotowy i chodźcie ze mną, bo idziemy kupić chleb, bo nam się skończył, a jest to nasza ulubiona piekarnia, gdzie mają dobry chleb w cenie takiej przystępnej. O nie, nie ma. Okej, lecimy. Miałam kupić chleb, ale niestety jest jeszcze niedostępny. Około 11 powinien być. Jest troszkę strach, więc liczymy, że będzie jak wrócimy, bo ten chleb całkiem popularny się zrobił. Nawet zrobili inne rodzaje, jakieś z ziarnami, jakiś taki, wiecie, z tych takich ciemnych chlebów, więc naprawdę spory wybór ostatnio jest, co mnie bardzo cieszy. Eliasz polubił i chcę codziennie jeść chleb z dalgidżem, więc musimy go kupić. Pewnie jak będziemy wracać z Goje, to wtedy tam się wybierzemy. Kurczę, no
Skóra mi dzisiaj bardzo dobrze wygląda. Taki makijaż. Użyłam dzisiaj Tinto, czyli nowego tinta. Zobaczymy, jak będzie sobie sprawował się, ale chyba kolor dobrze pasuje. No. Niestety koreczek, więc postoimy sobie w koreczku. Idziemy ponownie pod wodą, czyli ten tunel wodny. Kiedyś go pokazywałam Wam, więc może podlinkuję filmik. Jeżeli nie widzieliście, to tutaj zjeżdżamy właśnie pod wodę. To chyba jest najdłuższy podwodny w Korei przejazd. It's not window! Ogólnie jadąc tędy, to można się pozachwycać troszeczkę, bo jedziemy tak naprawdę przez środek morza pomiędzy wyspami, więc ciekawe doświadczenie, bo najpierw zjeżdżamy pod wodą, teraz unosimy się nad wodą, później znowu przejeżdżamy przez górę, więc i tunele mamy, i mosty, więc takie ciekawe tutaj jest doświadczenie, bardzo tak scenicznie tu wygląda, więc warto pojechać i pooglądać. Ja myślę, że raz z moim mężem powinniśmy się wybrać właśnie na Gojedo, może na jakiś kemping na Gojedo. Zobaczymy, zdecydujemy, może kiedyś nad tym pomyślimy, bo to może być ciekawe doświadczenie, pobyć tam troszkę dłużej niż na przykład parę godzin. Znajdujemy się teraz na Gojedo, czyli jednej z wysp nie przynależących do Busan, ale w okolicy Busan. Tutaj właśnie dojeżdżamy przez ten podwodny tunel oraz mosty. Jest to piękna okolica. Ogólnie cała ta wyspa jest bardzo popularna także wśród Koreańczyków, żeby przyjechać na taki weekendową wycieczkę. I tutaj jesteśmy z powodu mojego męża pracy. W tym momencie on pracuje. Ja przyjechałam tutaj dodatkowo, żeby sobie pozwiedzać, zobaczyć, trochę odetchnąć świeżym powietrzem i poopowiadać Wam o tym, co mój mąż robi w pracy, bo zadane zostało to pytanie i myślę, że jesteście ciekawi. Mój mąż pracuje dla rządowej firmy, nazywa się to firma KOMSA. Jest to praca sprawdzanie statków. Jest inspektorem statków takich mniejszych kutrów rybackich, ale większych statków takich bardziej pasażerskich także, chociaż jest on pracownikiem nowym. Mój mąż tutaj pracuje około rok, od kiedy myśmy się przeprowadzili do Busan. Wcześniej pracował dla tej samej firmy, ale w ich siedzibie w Sejong i to była troszkę inna praca, bardziej taka researchowa, a tutaj jednak pracuje razem z ludźmi, pracuje razem, wyjeżdża w teren i właśnie sprawdza statki, sprawdza ich funkcjonalność. Jest to też po to, żeby zabezpieczyć przed wypadkami. Myślę, że kojarzycie, co mniej więcej taka praca, jak ona funkcjonuje. Więc nie będę tutaj za dużo Wam tłumaczyć, ale mój mąż właśnie się zajmuje tu i w tym momencie ma teren, tak właśnie Kadukto, Goje, te okolice. Wcześniej miał teren w Busanie Dadepo i co jakiś czas zmieniane są miejsca. Liczy, że w końcu dojdzie na przykład na Gwanali albo na Haeundae, które jest po prostu troszeczkę bliżej naszego miejsca zamieszkania, bo jak na razie dostaje te tereny oddalone. Chyba będę musiała za chwilę iść, bo mój mąż wsiada do samochodu, ale tak chciałam Wam wytłumaczyć mniej więcej, co mój mąż w pracy robi. Jest to ciekawa praca, ale jednak obarczona tym, że pracuje się z ludźmi, a drugą rzeczą to, że jednak
jeżeli są wypadki na morzu, katastrofy na morzu, które ostatnio coś często się zdarzają, był na przykład w okolicach Jeju, niestety z tego co kojarzę około 10 do 14 osób zginęło i tutaj właśnie było bardzo intensywny z tego powodu czas u mojego męża w firmie, sprawdzanie czy oni nie popełnili błędu, więc jak widzicie jest to jednak praca obarczona pewnym ryzykiem i trochę stresem. Dobra, lecę, bo mój mąż chyba już do mnie dzwoni z zapytaniem, gdzie ty jesteś, więc idziemy. O, a tutaj widzę, że jest widok na most, który przejeżdżaliśmy wcześniej. Dobra, jesteśmy na lunchu i mamy galbi tang, a tam jest galbi kukma. Dużo nie widzicie, bo strasznie zaparowała mi kamera. Mamy także, słuchajcie, przystawki, czyli kakdugi, marynowana kiszona rzodkiew, czosnek i tutaj jest chips, czyli szczypiorek z czosnku, także tak marynowany i jest też kapucha w środku. Pieprz dodaje troszeczkę smaku tej zupie, więc polecam dodać trochę pieprzu. Pamiętajcie, żeby brać ryż. Niektórzy jedzą właśnie taką zupę wrzucając ryż. Ja, jak już pewnie wiecie, nie przepadam za tym, dlatego sobie biorę odrobinę, makam i wtedy wcinam. Dobre jest wtedy. It's tasty. Oh, sorry. Cool. Yeah, some of those will be nice. We could go. They don't have cupcake style. You like this coffee shop? It's goodness. Yes. View is beautiful. Już późno się robi, ale zachód słońca. Słoneczko. Jeszcze przez momencik. Kotek. I ogólnie ładnie wygląda. Musiałam wam pokazać, patrzcie jak ładnie oświetla. Słońce wychodzi, ogólnie dzień staje się dłuższy, bo wcześniej zachodziło słońce już za tym budynkiem, więc o tej porze żadnego słońca my nie mieliśmy, a teraz w końcu pięknie, aż jestem zachwycona jak to ładnie wygląda. Jest takie żółtawe, dlatego też wyglądam trochę żółtawo, ale super, bo mamy teraz dłużej słońce i będzie fajnie. Aż dochodzi tu. Super, to chyba teraz najlepszy taki czas w tym mieszkaniu zaczyna się, bo później jak będzie bardzo wysoko, to będzie u nas nie dochodziło aż tutaj do kuchni, a teraz jest tak niziutko to słońce, więc ekstra, ekstra. Właśnie chciałam wam powiedzieć, jaki sprzęt otrzymaliśmy, dostaliśmy, raczej kupiliśmy, bo słuchajcie, wiecie, że ja jestem straszną fanką Armda&Kage i ostatnio byliśmy na randce z moim mężem i wtrafiliśmy na odkurzacz robot, prawie nieużywany. No, juhu. Ten odkurzacz robot, który jeździ. Kupiliśmy ten odkurzacz naprawdę w dobrej cenie. To jest taki samo jeżdżący, więc puszczę wam filmiki, jak on wygląda i jak jeździ. Jestem strasznie zadowolona. I z kolejnych takich dziwnych rzeczy w Korei, które są potrzebne, a nawet nie wiemy, że są, dopiero jak tutaj zamieszkamy i przeżyjemy jedno lato, to słuchajcie, mamy lodówkę do jedzenia. Resztek jedzenia, czyli takie mulsyregi, to się nazywa w Korei mulsyregi.
I to są wszystkie takie jedzeniowe resztki, wrzucamy tam i wtedy zanosimy i już pokazywałam Wam, jak tam cały ten system wyrzucania śmieci wygląda w Korei, więc podlinkuję Wam film wytłumaczony co i jak i tam właśnie wyrzucamy śmieci i zamiast używać worków, to używa się na przykład takie pojemniki. Ja wcześniej miałam takie, już Wam pokazuję, jak wygląda. I w Korei dostajemy takie, raczej możemy kupić na przykład w Daiso, ja kupiłam swój w Daiso właśnie takie opakowania, które są szczelnie zamykane, dzięki czemu nie śmierdzi nam w mieszkaniu. I w środku jest takie dodatkowe koszyczek razem z, jak widzicie, tym odpływem, dlatego ta cała woda od tych śmieci się nie zbiera tu w środku. I największy problem właśnie wyrzucania śmieci latem w takim czymś, to że tutaj bardzo szybko to gnije, bardzo szybko można dostać niezbyt miłych przyjaciół, czyli oczywiście mówię tutaj o muszki, owocówki. Jeżeli mieliście kiedykolwiek problem z nimi, no to nie polecam, naprawdę. Jest to chyba najgorsze, co mi się przydarzyło ostatnio tu w Korei. To właśnie problem z muszkami, owocówkami. W pewnym momencie one mi się zalęgły. I niestety miałam inwazję ich, więc stwierdziłam, że zrobię wyrzucanie śmieci po koreańsku, czyli po prostu w woreczkach będę wkładała do zamrażarki i wtedy z tej zamrażarki zabierała i wyrzucała w wolnej chwili na dół do śmieci. Niektórzy prawie co chwilę wyrzucają takie śmieci. Używają takich worków specjalnych, które w pewnym momencie się rozpuszczają. Dobrze, Eliasz. I w Korei także używa się te worki takie, które się rozpuszczają. I problem latem jest bardzo duży, więc ja zaczęłam tak po koreańsku wkładać takie worki do śmieci właśnie do zamrażarki. Później właśnie zaczęłam używać taki boksik, dzięki czemu wyciągałam, szłam sobie tam do śmieci, wyrzucałam. I wszystko było ok, ale niestety no, nie jest to fajne trzymać takie śmieci w zamrażarce, które one co prawda są zabezpieczone, nie ma coś takiego, po prostu to są świeże resztki, więc to też nie są jakieś stare śmieci, które po prostu tam się w tej zamrażarce też nie mają prawa rozkładać, ponieważ jest to wszystko zamrożone, ale jednak zajmuje to miejsce, a po drugie no nie wiem, takie myślenie o tym, że mam śmieci w zamrażarce jakoś mnie tak nie do końca mi się podobało. I w końcu razem z tym robotem, który będzie który nam odkurza mieszkanie, także zakupiliśmy lodówkę do śmieci i to nie jest to samo, co na przykład było w zeszłym chyba roku czy 2 lata temu, bardzo popularne w Korei. To były takie maszyny, które wrzucaliśmy te wszystkie resztki, ta maszyna suszyła i potem rozdrabniała to jako taką odżywkę do kwiatów. My nie znaleźliśmy tego w Armdaunkage i ogólnie to jest bardzo drogie i myślę, że też zużycie prądu by mogło być troszeczkę za duże, jeżeli chodzi o takie użytkowanie tego, tym bardziej, że no niestety tych resztek po jedzeniu sporo zostaje, więc zdecydowaliśmy, że kupimy tą właśnie lodówkę specjalnie po to, żeby latem nie mieć problemu już więcej z owocówkami. I po pierwszym użyciu muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę super sprzęt. Po pierwsze, nie trzymamy tego w naszej lodówce, po drugie, jest to osobno. Zmraża się to, więc to nie ma też prawa gnić, jest czyste, można wyciągać to na spokojnie z tego opakowania. Może Wam za chwilę pokażę, jak to wygląda. Przy okazji, jak rozmawiam tutaj, to będę Wam pokazywała, jak to wygląda. Normalnie wyciągamy i możemy z tym wyjść
i wstawiamy tutaj ponownie. Jest to bardzo czyste, higieniczne. Można też tam specjalne worki montować, które będą się rozpuszczały w trakcie po prostu kompostowania, więc naprawdę jest sporo opcji. Teraz też ta lodówka ma funkcję w zależności od pory roku, więc naprawdę taka lodówka może to brzmieć super śmiesznie, ale powiem Wam szczerze, dla mnie to jest duży plus. Liczę, że taka lodówka będzie dobra na lato, ponieważ mamy naprawdę lato tutaj gorące, duża wilgotność, więc zaleganie się takiego robactwa jest niestety często. I właśnie jeżeli mówimy o robactwie i ogólnie o rozmowie na temat tych małych nieprzyjaciół w naszych domach, to ostatnio zdziwiliście się, czemu trzymam w lodówce ryż. Ryż w lodówce jest trzymany właśnie po to, nie tylko żeby był świeży i żeby nie stracił na ważności tak szybko, tym bardziej, że u nas w domu, w przeciwieństwie do takiego typowego koreańskiego domu albo osób, które jedzą prawie codziennie ryż, raczej nie ma możliwości, żeby tak szybko zestarzał się, stęchł i przez tą wilgotność niestety spleśniał. Ale my nie jadamy tak często ryżu w tym domu, więc dla nas to jest jeden powód, dlatego, że trzymamy ryż w lodówce przez wilgotność i pogodę, ale także niestety mieliśmy też w ryżu nieprzyjaciół. Trzymaliśmy w mieszkaniu ryż i niestety po pewnym czasie zalęgły nam się robaczki. Mój mąż doczytał się, bo się przestraszyłam, co z tym zrobić i w ogóle mój mąż w internecie doczytał, że to jest normalne, że czasami w ryżu zalęgają się właśnie, one już przychodzą w tym ryżu, tylko po prostu my płuczemy ryż też specjalnie przed ugotowaniem go, więc i tak już te małe robaczki zostają usunięte, ale jeżeli długo ryżu tak często nie używamy, no to one mają prawo tam w temperaturze, w dużej wilgotności niestety wykluć się i spowodować to, że taki ryż zostaje zanieczyszczony. To są takie bardzo takie malutkie czarne robaczki i to tak specyficznie wygląda, więc od tamtej pory zdecydowaliśmy, że z mężem kupujemy mniejsze opakowania, chociaż są droższe, bo takie 10-kilogramowe opakowania ryżu wychodzą taniej, ale my wolimy kupić teraz już 5-kilogramowy ryż, trzymać go w lodówce, bo też na taki 10-kilogramowego ryżu nie mamy miejsca w lodówce. Nasza lodówka jest stara i więcej chyba zajmuje ten silnik z tyłu niż samo miejsce na lodówkę. Do tego też mamy dużą zamrażarkę, więc zdecydowaliśmy, że będziemy kupować 5-kilogramowy ryż. To jest dla nas chyba najlepsza opcja w tym momencie. Strasznie się rozgadałam z tego, co widzę, więc dlatego też zdecydowaliśmy, że mamy ryż w lodówce z powodu małych nieprzyjaciół. Niestety, mieszkając w Korei, musimy się przyzwyczaić do tego, że wielkie pająki są. Możemy się spotkać z karaluchami i nie tylko z powodu, dlatego że mamy brudne mieszkanie. To nie o to chodzi. Po prostu okolica, w której mieszkamy, to, że stare budynki, to, że jest gorąco, wilgotno, te niestety robactwo lubi się zalęgać i trzeba na to uważać. My też zdecydowaliśmy się też w miarę nowe mieszkanie kupić, żeby właśnie nie mieć możliwości zalęgania się takiego robactwa. Plus staramy się oczywiście dbać o mieszkanie. Dodatkowo miasto często co jakiś czas w Korei przychodzą specjalne panie, panowie, którzy dezynfekują wszystkie otwory, w których może zalęgać się na przykład jakieś robactwo, czyli karaluchy, jakieś inne pająki czy nie pająki. To właśnie oni spryskują te wszystkie otwory, na przykład na werandach, od pralki, od łazienek, są te kratki, gdzie ta woda spływa, to wszystkie one zostają specjalnym środkiem spryskiwane, dzięki czemu nic się w nich nie zalęga. To jest chyba
chyba raz na pół roku, z tego co kojarzę. Wiem, że na pewno co sezon jest to spryskiwane, więc super. Ostatnio miałam możliwość widzenia pana, który spryskiwał na przykład sklep specjalnym środkiem. Po ulicach też panie chodzą i także możecie zobaczyć, mają zawieszone takie butle do tego spryskiwacz, tak jakbyście, nie wiem, nie wiem jak on się, nie pamiętam jak się on nazywa, ale takim właśnie specjalnym spryskiwaczem spryskują białym płynem, dzięki czemu właśnie te zwierzątka nie zalęgają się u nas w mieszkaniu. Dobra, a Jezus Maria, ile się rozgadałam, muszę się wziąć do roboty. Do usłyszenia. Bo to jeszcze nie koniec tego filmu. Właśnie się ostatnio skupiam na filmie, czyli na dramie. Dramie? Nie wiem, jak tureckie seriale się nazywają, po prostu tureckie seriale, tak mi się wydaje. Więc ponownie znalazłam mój ulubiony turecki serial. Nie znam innych, nie kojarzę innych. Ogólnie nie jestem aż tak bardzo zainteresowana tematem tureckich seriali. Przy okazji oglądania dram po prostu znalazłam ten turecki serial i po prostu ponownie wracam do niego. Lubię od czasu do czasu wrócić i przechodzę przez wszystkie odcinki, a jest ich naprawdę dużo, chyba 65. Właśnie czekam na koniec pierwszego sezonu i wtedy przeskoczę na drugi sezon, który będzie później jeszcze troszeczkę ciekawszy, bo ta końcówka już taka troszkę jest przegadana. A dobra, nie powiedziałam nadal wam, co to za serial. Love for Rent, Kirlik Aşk. Nie wiem, czy powiedziałam dobrze, jeżeli znacie turecki, to wybaczcie mi za moje pomyłki, ale po prostu chłonę ten serial już teraz. Czasami się zastanawiam, po co ja sobie przypominam o takich moich klasykach życiowych i później wracam do nich i jestem pochłonięta 24 godziny na dobę przy zmywaniu, przy gotowaniu, przy wszystkim po prostu puszczam sobie to, ale nie o tym chciałam pogadać. Jeżeli chcecie, to sobie w ogóle sprawdźcie ten serial, naprawdę jest fajny, co prawda ma dużo odcinków i są po 2 godziny, dlatego czasami się dłużą te odcinki, więc trzeba na to zwrócić uwagę, ale słuchajcie, nie chciałam o tym powiedzieć, tylko właśnie jeszcze o pracy mojego męża na zakończenie, bo nie mówiłam wam o tym, ale mój mąż właśnie pracuje dla takiej firmy rządowej, to już wcześniej powiedziałam, ale co 4 lata będzie musiał się przeprowadzać, jeżeli zostanie w tej pracy. Ciągle zastanawiam się, czy nie zmieni w przyszłości, bo zostały nam w Busan jeszcze 2 lata. Znaczy jego praca została na 2 lata i po tych 2 latach dostanie przeniesienie do innego miasta portowego. Jako że co 4 lata muszą być zmieniane na stanowiska, jako że to jest taka praca rządowa, jako że to jest też praca taka, gdzie trzeba sprawdzać statki i to jest bardzo ważne, aby no nie było żadnych takich ala machlojek lub coś tym podobnego, żeby nie było korupcji, ble ble ble, dlatego często właśnie muszą być zmieniani tacy pracownicy i co 4 lata dostaje się informacja. Właśnie mój mąż mówi, że teraz zaczyna się sezon, kiedy będą informowali o tym, jacy pracownicy dostaną gdzie przeniesienie, na przykład też dostają jakieś awanse, to jakiś kolega z pracy otrzymał awans do Sejong, czyli tam, gdzie mój mąż pracował kiedyś, więc to naprawdę zależy, czasami idą do Sejong i to wtedy jest bardziej biurowa praca, albo na przykład idą ponownie do jakiegoś innego portowego ośrodka Komsy i tam będą mieli podobną pracę, jak mają na przykład w Busan. Oczywiście jest to też uzależnione do jakich miejsc. Na pewno kolejnym dużym portem takim, który jest obsługiwany, to jest na przykład Mokpo, Incheon, Pohang, chyba
Ulsan, z tego co kojarzę, też jest Busan, więc to są wszystkie takie największe te ośrodki, ale Busan chyba z tego co kojarzę jest największy. Wcześniej właśnie jak mój mąż dostał pracę w Sejong, to tam myśmy się przenieśli i tam pracował, ale to była inna praca, to było bardziej w jakimś projekcie, całkiem fajna ta praca była, no ale myśmy się zdecydowali na Busan już od samego początku, nawet mój mąż mówi, że chciał mieszkać w Busan, no i oczywiście ja byłam największą chyba prowodyrką tego, że chciałabym tutaj zamieszkać i dlatego szukał pracy związanej tu, uczył się i udało mu się dostać. Jest to praca rządowa, więc ta praca jest taką nazywana ciepłą posadką, czyli taka praca do emerytury. Jeżeli nic się poważnego nie zrobi, tak jak były sytuacje, kiedy zatonęły statki i jakby było coś związanego właśnie z złą przeprowadzoną inspekcją, no to wtedy to mogłoby skutkować zwolnieniami z pracy lub zawieszeniami z pracy, coś takiego. Więc to jest też trochę obarczona ta praca, ale na tyle jest stabilna i pewna, że raczej zwolnień nie będzie, bo to jest taka praca, która jest potrzebna non-stop, ale też na pewno jeżeli chodzi o zarobki, nie jest to taka najlepsza praca, jeżeli mówimy w tym sensie, dlatego że tak naprawdę w Korei największe zarobki ma się w dużych firmach, korporacjach typu właśnie Samsung, Hyundai. To są prace, które ostatnio Koreańczycy właśnie bardzo pokochali. Chcieliby po prostu więcej zarabiać, nie mieć już takiej pracy tak zwanej ciepłej posadki, a chcieliby po prostu więcej zarabiać. Więc tu jest taki duży wybór. Też na przykład bardzo ciężko się dostać do pracy rządowej, dlatego że trzeba zdać egzaminy, które wcale do lekkich nie należą, więc mój mąż naprawdę kłuł się non-stop, żeby dostać pracę. No, dobrze. Tym akcentem pracowniczym mojego męża mam nadzieję, że Wam się spodobał film, bo to już jest koniec. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o pracę w Korei, o pracę taką rządową, jaką mój mąż ma, to dawajcie znać w komentarzach, a my będziemy się widzieć już kolejnym razem, bo mnie kark zaczyna boleć. Do usłyszenia. Pa! Zasubskrybujcie, polajkujcie.